Dzień dobry. Nie było nas przez tydzień na siedlisku, a w międzyczasie nam porosły takie ogórkowe mutanty. No i trochę takich mniejszych. Trzeba będzie pomyśleć, co z tych wielkich ogórków zrobić, no bo się zmarnują. A to jest zbiór z jednego krzaka pomidorków. Jeszcze 2 zostały. A te pomidorki to jakieś takie... Będą sobie dojrzewać. A to są takie białe plamy, porażenie słoneczne, tak doczytałam. Ale jeśli nie ma jakiejś choroby grzybowej, to może można odciąć i jeść. Chyba. No to zaczniemy od ciebie, a ja po paru godzinach się wyłączę. A to niech sobie to dojrzewa. Kombinuj, co z tymi mutantami zrobić. Co robisz? Wyparzam przykrywki. Będziesz marynowała ogórki? No właśnie pomidorki. Ale zmyła. Kuchnia polowa w cieniu lipy. Użyłam tu kilka listków bazylii naszej. Malutka ta bazylia jeszcze i obskubałam prawie wszystkie liście. Dawałam ładne takie cytrynowe lekko z Te pomidorki są nakłute, żeby podczas pasteryzowania nie popękały. Trochę żmudna robota, takie nakłuwanie pomidorków ukrainowych w kilku miejscach. Ale tak gorąco zależy. Tak. No dobra, ale my nie jesteśmy poradnikiem. Zwłaszcza, że robimy ten przepis pierwszy raz z internetu. Wszystkie pomidorki powinny być przykryte, a nie przykryte. Ha, trochę nie przykryte, będzie trzeba je wyjąć. Ktoś ostatnio się mądrzył, że ja mam za bardzo ogórki upchane. Czy używasz odpowiedniej ilości siły? Tak. Może dokręcić? Całe siły. Dokręcić? Bo ja nie widzę, żebyś ty to dokręcała. Musi być chyba mocno dokręcone. No i tak to wygląda. Jeszcze sporo ogórków zostało. Mamy 4 nowe słoiczki kiszonych. Mamy 6 słoiczków małych pomidorków w solance. I 3 takie fajne, stare słoje ogórków małosolnych. Odkryłem na 2 z nich na dole cenę. 2,80. Dobra cena. Zobaczymy, co z tego będzie. Marta bardzo lubi ten sok z ogórków, także jeśli nie damy rady zjeść wszystkich małosolnych, a to jest wyzwanie, to przynajmniej będziemy mieli sok. Pozrywam trochę czarnego bzu. To zrobimy nalewkę. Chyba już ostatnia chwila, bo widzę, że tutaj akurat jest słońce, to przejrzał. Ale też znajdę, są takie krzaki, gdzie jest jeszcze bardzo świeży. Za dużo tego nie nazrywałem, bo chciałem zrobić tylko 1 butelkę, a to mi wygląda, że będą ze 2. No i wyszła mi tego całkiem spora miseczka. Już je przepłukałem i zostawię je na słońcu, bo jest mocne, ostre słońce. I to powinno wystarczyć za obróbkę cieplną, żeby pozbyć się tych 2 trucizn na S. Sauron i Saruman. Deszczyk kropi. Słońce świeci. A tu się jakieś koszenie odbywało. Wygolone wszystko. O, proszę, proszę. Nawłoć pospolita. Nasz rodzimy gatunek nawłoci. Ma całkiem duże kwiatuszki. Ale łodyga i liście całkiem identyczne jak nawłoć kanadyjska i nawłoć późna. I jest tego więcej. Jest też niestety ta inwazyjna nawłoć. Ciężko ją tam wyrwać, bo rośnie w jeżynach. A to przymiotno, też inwazyjne. Już wyrywam jak spotkam.
żeby chabry miały więcej miejsca. Wygląda na to, że to próbuje być kalarepką. Bo takie ma zgrubienie tutaj na dole. W każdym razie te 3. Nie wiem, jak im się to uda, bo liście mają podziurawione. A te kolejne to już musi być coś innego. Może brokuł. Dochodzę do wniosku, że taka fasolka to jest w ogóle bezproblemowe warzywo. Po posianiu ja ją zaściółkowałam. Zerwałam może kilka takich chwastów, które się przez tą ściółkę przebiły. Odgarniałam odrobinkę te rośliny miejscowe, które tutaj rosły obok. I nic więcej. Podlewałam tą fasolkę tylko w momencie, kiedy rosła, kiedy kiełkowała. I nic więcej. Proszę, jaka niespodzianka. Ta fasolka, która się pnie, jest zielona. Czyli w jednym opakowaniu fasolki były 2 różne rodzaje. Co robicie? Co to za zebranie? Chyba się kotu skończył płotek. No i co, kocie, tak będziemy siedzieć? Możemy posiedzieć. Ładnie jest. Siedzimy sobie na ławeczce i patrzymy na świat. Stąd widać sad i widać winogrono, któremu Darek zrobił pergolę, ale ono chyba woli piąć się po drzewach. Jak się ma winogrono? Wciąż zielone. Wygrzewa się na pniu jabłoni do góry nogami. Jakaś rusałka. Hej, nie wstydź się. A tu proszę, jakie jabłuszko.
I drugie to chyba Antonówka. Ale chyba jeszcze nie dojrzałe. Co wy tam robicie? Nie wygłupiaj się. A z naszej strony to już wszystko, no prawie wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam spodobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Kurde, ale tutaj to musiało nieźle powiać. Musiał być jakiś podmuch silny wiatru, bo wszystkie te... Zobaczcie, jak to wszystko jest położone.